To jest materiał satyryczny. Traktowanie go serio grozi potężnym trzaskiem pękającej dupy. Dziękujemy za uwagę. Drodzy Państwo, witamy na drugiej edycji The Crap Awards, w której podsumujemy kolejny haniebny rok w gamingu. Jesteście gotowi? Zaczynamy! A przed Wami nasz prowadzący, Arkadiusz Arkadikus Woźniak. Więc... jestem niebinarny. A teraz, skoro po tym statemencie mam już gwarancję na to, że oceny tego plebiscytu będą minimum na 7 na 10, a każdy, kto negatywnie oceni ten plebiscyt, jest pierdolonym grifterem i jednocześnie dzięki temu dostałem też przepustkę na pieprzenie od rzeczy, czas zacząć. Wreszcie możemy się cieszyć, że 2024 rok jest już za nami. I gdybyśmy żyli w normalnych czasach, można by się cieszyć, że to już jest koniec i patrzeć z optymistycznymi perspektywami na rok 2025. O 2024 można powiedzieć tyle dobrego, że nie był to rok 2023, chociaż według ekspertów nadal żyjemy w najlepszych czasach gamingu. Are you sure about that? I made a mistake. I should have done that. Damn. Oh, you're invincible when you're in, Oh, well, look at that. If you hide in Steam, they can't kill you. Od minionego roku nasz plebiscyt nieco ewoluował. Domagaliście się zmian i rozwinięcia formuły, więc w tym roku mamy kilka kategorii. Nie we wszystkich kategoriach będziemy przedstawiać nominatów, ale w każdym będzie zwycięzca tej jakże cudownej figurki. Przypominam, wymagała tyleż samo serca, pracy, zaangażowania i umiejętności, co zwycięzcy włożyli w swoje nagrodzone dzieła. I na sam początek firma roku. Tutaj mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, bo o figurkę zdecydowanie i uparcie i z pełną determinacją walczyło wielu kandydatów. Od gier online trochę rykoszetem za postać półprezesa, który najwyraźniej cierpi na amnezję i nie pamięta, co robił miesiąc temu. Co? Ja nie przeinaczałem ksywek, ja tylko cytowałem innych. Gotcha, bitch! Nigdy do niczego się nie przyznawaj. A jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Poprzez Sweet Baby Inc., które przecież nic takiego nie robi, a wredni ludzie się na nich uwzięli nie wiadomo za co. Terrify them. Aż po Obsidian, który poprzez swojego pracownika Matta Hansena postanowił pogrzebać Avowed, zanim na dobrą sprawę zobaczyliśmy, jak ta gra w zasadzie wygląda. A w tej kategorii statuetkę The Crap Awards zdobywa Ubisoft, które jako jedna z niewielu firm w duecie z zeszłorocznym bohaterem Blizzardem potrafi od statusu legendy game devu przejść do kategorii pośmiewiska. Krążą plotki, że teraz, gdy ktoś wdepnie w gówno, to nie mówi o cholera wdepnąłem w gówno, tylko o kurwa wdepnąłem w Ubisoft. Na przełomie roku 2023 i 2024 już mogliśmy poczuć to, z jaką dedykacją Ubisoft walczyło o tę statuetkę, wydając Avatar Frontiers of Pandora, które było wyznacznikiem kursu na Wyspę Spierdolenia. Nieco później, bo raptem 11 stycznia statek ruszył w postaci totalnie kretyńskiego dema Prince of Persia The Lost Crown, które grze zrobiło więcej złego niż dobrego, bo sama gra mimo natłoku bugów całkiem nieźle się broniła jako Metroidvania. Ale Ubisoft uznał, że łokierwa zbaczamy z kursu na Wyspę Spierdolenia i postanowił zwolnić ekipę odpowiedzialną za jedyny w miarę udany tytuł spod ich stajni w tym roku. Korygując kurs na wspomnianą wyspę, rozwinęli żagle, oferując nam Skull and Bones. Gra oznaczono jako Quadruple A, czyli antykonsumencka, antygrywalna, antyambitna abominacja. Na stworzenie tego barachła Ubisoft wydał ponad $200 milionów, ale zgodnie z tematyką gry większość tej kasy poszła chyba na portowe kurtyzany. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Bo w jakości gry tego nie widać. Po statystykach też, bo Skull and Bones może dzielnie walczyć z Concordem, jeśli chodzi o popularność tego tytułu, co jest niemałym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że Concord działał tylko przez 2 tygodnie,
Co znów jest niemal 5 razy dłuższym okresem niż działało The Day Before z przełomu roku. Najlepsze czasy gamingu, prawda? Ale to nie koniec podróży Ubisoftu, gdyż po tym wszystkim dopłynęli oni na Wyspę Spierdolenia i wydali Star Wars Outlaws. Do dnia premiery tej gry powszechne przekonanie było takie, że tylko Disney potrafi wziąć i spierdolić ukochaną na całym świecie markę, jaką są Gwiezdne Wojny. Ale tutaj pojawił się Ubisoft, który powiedział: potrzymaj mi inwestorów, i wydało na świat tę abominację. Dziecko Rosemary Gamingu, jaką jest Outlaws. Co tam nie działało, co tam nie grało, lista jest długa i bezlitosna dla Ubisoftu. Jest to gra tak zła, że prędzej baseniary z Twitcha znajdą w swoich basenach Atlantydę, niż gracze bezdyskusyjnie pozytywny aspekt gry, z którym większość się zgodzi. Szczytem tego było sprzedawanie gry z 3-dniowym wcześniejszym dostępem za praktycznie podwójną cenę, by potem beta-testerzy dowiedzieli się, że po łatce, jeśli przekroczyli pewien etap, ich zapisy pójdą się kochać i muszą zaczynać od nowa. No. Nothing here. Właściwie to kiedy preorderujesz grę Ubisoftu, to ci się w sumie należy. Myślenie, że Ubisoft pozbiera się po tym wszystkim bez wykupu przez Tencent i wreszcie zacznie tworzyć dobre, albo nawet już niedobre, a przynajmniej poprawne gry, to jak myślenie, że można wyleczyć stuleje dietą złożoną wyłącznie z marchewki. Nie można! Uwierzcie mi! Ubisoft otrzymuje więc w pełni zasłużoną statuetkę, gdyż swoimi działaniami doprowadziło do tego, że gracze czekają na luty i premierę Assassin's Creed Shadows nie dlatego, że ta gra to potencjalny banger, ale dlatego, że ta gra to będzie oczywista kopalnia beki. A teraz czas na kolejnego zwycięzcę statuetki. Przed nami kolejna kategoria. Krok w tył, by zrobić kolejne 2 kroki w tył. Jest to nowy dziewiczy trend, według którego kiedyś szanowani twórcy, którzy potrafili wznieść się na wyżyny game devu, uznali: a jebać to, ciemny gamingowy lud wszystko kupi, a i nawet chwalić będzie. I bez zbędnych ceregieli, bez zbędnych formalności, tutaj statuetkę zdobywa Rocksteady. Wielkie brawa! Niegdyś znani ze świetnych gier, m.in. z uniwersum DC. Takiego Batmana, jakiego zaoferowało nam Rocksteady, nie zaoferował nam nikt. Była, a i dla wielu wciąż jest to najlepsza seria gier z superbohaterem w roli głównej. Laurka dla Batmana, jak i dla całego uniwersum i pokłon dla technicznych możliwości ówczesnych lat. Dokładnie to samo Rocksteady zrobiło z Batmanem, swoim dorobkiem oraz szacunkiem fanów wypracowanym przez lata to. I wysrało nam Suicide Squad Kill the Justice League. Jak firma, która potrafiła stworzyć wizualny majstersztyk na słabszych obliczeniowo sprzętach, potrafiła jednocześnie zdefekować w 2024 roku taką rzeźbę, nikt nie potrafi wyjaśnić. Ci bardziej ambitni bronią Rocksteady, tłumacząc, że ta gra to wspaniała laurka dzisiejszych czasów spierdolonego game devu, taki akt sztuki współczesnej wskazujący na bunt przeciwko współczesnemu developmentowi gier, nabijający się z wszechobecnych podwójnych standardów branży, zrozumiały jedynie przez tych bardziej abstrakcyjnie myślących. Ci trzeźwi natomiast twierdzą, że Rocksteady uznało, że a na cholerę się męczyć, skoro to gra usługa. Ważne, żeby się parę skinów sprzedało, a sama gra i tak pewnie wyląduje w jakimś abonamencie. Zrobić, zainkasować parę dolarów i pora na CS-a. Tak więc gratulujemy Rocksteady oraz Suicide Squad Kill the Justice League za wygranie tej kategorii. Teraz czas na kategorię specjalną. Wiadomo bowiem już od 2 plebiscytów, tych większych, ale gorszych, organizowanych przez Kegla, że obowiązkowo trzeba wcisnąć gdzieś Diablo 4 od Blizzarda, żeby się kolorowłosa ekipa tworząca grę, jednocześnie nie bardzo ją rozumiejącą, poczuła się doceniona. Że ktoś o tej grze i o nich pamięta. Mamy więc kategorię Uśmiech Bąbelka, w której nominowani są Diablo 4, Diablo 4, Diablo 4 oraz Diablo 4.
A statuetkę The Crap Awards zdobywa... I'm in love with your dead grandmother od studia Accumulators Films. Tak, to prawdziwa gra do kupienia m.in. na PlayStation Store. Przykro mi, Blizzardzie, może uda się następnym razem zdobyć wreszcie jakąś statuetkę, bo przecież pewnie za rok znów się zobaczymy, prawda? A teraz odstawiamy na moment gry, by przejść w stronę sprzętu. Tutaj nie było zbyt wiele konkurencji, więc zapewne nie zdziwi was, że statuetkę The Crap Awards 2025 zdobywa Sony dzięki swojemu PlayStation 5 Pro. Jest to niesamowity sprzęt za jeszcze bardziej niesamowite pieniądze. Jeśli chcecie nie widzieć różnicy w wyświetlanej grafice, stracić dostęp do swoich płyt, gdyż kupno bitcoina jest łatwiejsze od kupna napędu, zamienić jedno okienko w oddali w The Last of Us 2 na drugie okienko, to jest to konsola dla was, frajerzy. Ta konsola wiele rzeczy nie potrafi. A najbardziej to nie potrafi stać prosto i stabilnie. Sony uznało, że stało się marką premium, do której nawet podstawkę trzeba kupić osobno, bo przecież frajerski gracz wszystko kupi i jeszcze podziękuję. Ale grifterzy, za 3500 zł nie złożycie gamingowego komputera. Konsola za 3500 zł, podstawka za 150 zł, napęd za 1100 zł, drugi pad za zaledwie 350 zł. A do tego, żeby w pełni cieszyć się możliwościami tej konsoli, czyli VRR, 4K i HDR, oczywiście w sensownym rozmiarze, czyli minimum 65-calowym telewizorze, czyni z tej konsolki dla prawdziwych fanów sprzęt za blisko 13 000 złotych. Ale że marzymy o potencjalnej współpracy z Sony, podsyłamy kilka pomysłów, jak jeszcze można wyruchać graczy. Dedykowany złoty kabel HDMI powlekany uranem wydobywanym przez Czeczenów na zlecenie Owsiaka, bez którego konsola nie połączy się z telewizorem. Oczywiście jest to zakup opcjonalny. Opcjonalne wejście dźwięku, bez którego można grać tylko na słuchawkach z Biedry, gdyż zewnętrzne głośniki bez niego nie będą działać. Kolejny zakup opcjonalny. Opcjonalne chłodzenie. Bazowa wersja bez chłodzenia pozwoli nam na raptem 15 minut grania, po czym konsola się będzie przegrzewała. To również jest zakup opcjonalny, nie jest przecież wymagany do zabawy. Mail do nas znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Serdecznie również gratulujemy wygranej. A teraz czas na najlepszy live service. To jest przecież przyszłość gamingu, prawda? 259 200. Magiczna liczba. Czego? Kilometrów. Ilości graczy. Dni. Sekund. Moi drodzy, tyleż dokładnie sekund działało oficjalnie The Day Before. 259 200 sekund składa się na 4320 minut, a to z kolei daje nam 72 godziny. 3 dni. Niektórzy mają dłuższego noworocznego kaca niż ta gra funkcjonowała. Ogłoszona w styczniu 2021 roku i wydana we wczesnym dostępie 7 grudnia gra spotkała swój koniec już 11 grudnia, czyli 4 dnia. Studio Fantastic ogłosiło, że no fajnie, że gracie, ale my uciekamy, nara! Potem nie można było już kupić tego tytułu, a Steam zwracał wszystkim, którzy kupili ten tytuł, pieniądze, nawet tym, którzy grali dłużej niż przewiduje polityka zwrotów na Steamie. No jeśli Papa Gaben sam oferuje zwrot pieniędzy za twoją grę, to wiesz, że totalnie spierdoliłeś. 22 grudnia Studio Fantastic zostało zamknięte, ale serwery funkcjonowały aż do 22 stycznia, po czym zostały ostatecznie zamknięte. Ale czy to The Day Before otrzymuje statuetkę? Nie! Tutaj znów triumfuje Sony ze swoim niesamowitym Concordem. 8 lat pracy, 400 milionów zielonych i zaledwie tydzień radochy. Tak można podsumować jednym zdaniem całe istnienie dzieła Firewalk Studios pod szyldem niebieskiego obozu, acz wydana była ona jednak międzyplatformowo. I to zapewniło jej ogromny sukces, należy nadmienić. Gra sprzedała się w ilości około 25 000 sztuk, a w szczytowym momencie grę na samym Steamie ogrywało 697 osób naraz, co jednoznacznie świadczy o świetnie zainwestowanych $400 milionach.
3 września, zaledwie tydzień po premierze, Sony uznało, że za dużo tego dobrego my gracze nie zasługujemy na takie arcydzieło i ogłosiło, że serwery zostają zamknięte, a kasa za wszystkie zakupy zwrócona, bo gra nie spełniła oczekiwań. Najzabawniejsze jest to, że ta gra była dostępna tak krótko, że nie możemy mieć pewności, czy nie był to gamingowy gigakocur. Wszak przecież branża lubi usprawiedliwiać, że niektóre gry robią się ciekawe po 30, 40 czy 50 godzinach. Być może straciliśmy prawdziwy diament. Tak więc statuetkę za live service otrzymuje Concord. Spieszmy się kochać gry. Tak szybko odchodzą. A jak już się nakochaliście, przed naszym wielkim finałem czas na bonusowy etap, jakim jest młodzieżowe gamingowe słowo idiotów roku 2024. I wy już dobrze wiecie, o jakim słowie my mówimy. Grifter. Tutaj statuetkę otrzymuje cały kolektyw kretynów, którzy korzystają ze słowa, którego znaczenia nie znają. Jak mówi słownik, grifter to ktoś, kto szwindluje ludzi na pieniądze. Oczywiście banda idiotów zapożyczyła to z języka angielskiego, bo słowo to jest wykorzystywane w stosunku do Grumza, który tworzy swoją grę od zeszłej epoki, zbierając datki od graczy, a mimo wszystko jego gra wygląda, jakby wybrała ścieżkę The Day Before. Ale jakie ma to przełożenie na polską scenę, tego nie wie nikt z używającymi tego słowa włącznie. Oczywiście potem zaczęło się tłumaczenie i unikanie, że no wiecie, język i mowa ewoluują, na co nasz dział PR-u wystosował odpowiedź, mianowicie wasza stara ewoluuje. Ze Snorlaxa na Gigantamaxa. I zarazem zalecamy ostrożność z tą ewolucją języka, bo wedle tej logiki rację mogą mieć ci, którzy mówią, że gamingowych dziennikarzy zamiast na pracuj.pl czy innym LinkedInie powinno się szukać na Roxie. A jeżeli to cię zabolało, to problemu szukaj w sobie. I czas na finałową rundę, moi drodzy. Oto krab roku 2024 według naszej szanownej komisji składającej się ze mnie. Jesteście gotowi? Oto nasi kandydaci! Dustborn. Gra, która jednoznacznie pokazała, że zabawa w DEI, czyli Diversity, Equity and Inclusivity, niestety nigdy nie idzie w parze z talentem do tworzenia gier. Twórcom z całą pewnością udało się jedno. Znaleźli wreszcie tę mityczną współczesną publikę, do których kierują swoje dzieło. Co prawda nie wiemy, czy ta współczesna publika jeszcze się nie narodziła, czy już zmarła, ale w część z nich studio Red Thread Games na pewno trafiło. Specjaliści twierdzą, że ta gra mogłaby być dobra, gdyby nie była zła. Problem jest jednak taki, że jest zła. Red Thread zrobiło wszystko, aby odepchnąć od siebie graczy i jednocześnie nie zachęcić do siebie absolutnie nikogo innego. W grze zastosowano nawet współczesne taktyki walki w stylu kancelowania. I nawet dowiedli, że jest to bardzo skuteczne, ale coś im się popierdoliło i sprawdzili to na własnej skórze. Dustborn used cancellation. It's very effective. Czy Dustborn zgarnie wreszcie jakąś statuetkę? Zobaczymy. Skull and Bones. Co można o tej grze powiedzieć, co jeszcze nie zostało powiedziane? Skull and Bones to przykład tego, jak nie powinien wyglądać proces tworzenia gier. Najpierw pomysł, by z dodatku multiplayerowego do wydanej już wcześniej gry zrobić pełnoprawny tytuł, bo wtedy się więcej zarobi. Potem 22 razy zmieniać ekipę, kasować wszystko, co zostało stworzone i zaczynać od nowa z kolejną ekipą. Spalić przy tym $200 milionów w piecu, ale jednocześnie nazwać ją Quadruple A, bo hej, budżet jest wielki, by koniec końców wysrać twór, w który nawet nikt nie chce grać, bo prezentuje się gorzej niż wydany właśnie 10 lat temu tytuł, do którego to miało być dodatkiem. Ta gra nie ma duszy, ani sensu, ani nadziei na przyszłość, a jedyne, gdzie należałoby ją spotkać, to w pirackiej zatoce. Ale nawet i na to szkoda i miejsca na dysku, jak i transferu danych, jeśli ktoś ma internet na gołębie. Dragon Age: The Veilguard. So, I'm non-binary.
Who the fuck starts a conversation like that? I just sat down. Czy trzeba cokolwiek do tej gry dodawać? Gdyby Veilguard wylądował na Tinderze, byłby absolutnym średniakiem, którego nawet najbardziej napaleni gracze swipe'owaliby w lewo. Największym plusem tej gry jest to, że w sumie to nawet działa, ale spójność narracyjna? Brak. Zaangażowanie gracza? Brak. Frajda z rozgrywki? Brak. Zadowolenie z rozwoju fabuły w grze RPG? Brak. Wybory w grze RPG? Brak. Za to frajda z ukończenia gry i wyjebania jej z dysku jest nie do opisania. Idiotyczna historia, totalne zarżnięcie poprzedników, absurdalnie debilne dialogi, które sprawiają, że raka spowodowanego ich cringe'em nawet nie wyleczyłaby chemioterapia serwowana lewatywą. Say you're sorry some more. That'll fix it. No, you're right. I'm pulling a barf. I znów jednocześnie kolejny doskonały przykład, że DEI nie idzie w parze z talentem do tworzenia gier. Zresztą zapytajcie o to Gendermancera, który stał za Veilguardem. Senua's Saga Hellblade 2. Jeżeli istnieje tytuł, który może wynudzić bardziej niż stanie w kolejce przez 4 dni i noce za lodówką czy pralką w PRL-u, to jest to tylko Senua's Saga Hellblade 2. Z jednej strony mamy jeden z najlepiej wyglądających gamingowych tworów, jakie wyszły w ciągu ostatnich lat, a z drugiej mamy jeden z najnudniejszych tworów, jaki tylko można sobie wyobrazić. Hellblade 2 może być wykorzystywany do usypiania niemowlaków. Nawet fredka z ADHD naszprycowana Red Bullem odpadnie przy tym tytule w ciągu 21 sekund i 37 setnych. Grze nie pomaga rzekomo mięsista walka, którą zdaje się docenił jeden gracz na całym świecie, ale okazuje się, że to zbyt mało, by gra została powszechnie doceniona. Hellblade 2 to piękny pokaz sinusoidy umiejętności. Na szczycie masz genialnych grafików, potem zjeżdżasz do totalnych beztalenci projektowania rozgrywki, by potem wjechać na szczyt udźwiękowienia. Niech za to, jaka ta gra jest świetna, posłuży fakt, że najlepszą rzeczą z całej tej gry, najbardziej emocjonującą, jest zwiastun sprzed lat. Senua's Saga Hellblade 2 jest grą, która dorosłego gracza odrzuci, bo można ją porównać do tej przepięknej, wspaniałej, ślicznej kobiety, czy no jeśli jesteś płci przeciwnej, absolutnego czada z wyglądu, a który to tylko jak paszczę otworzy, to ma do powiedzenia: dobre, ale nie róbcie więcej. Ostatni kandydat to Star Wars Outlaws. Jedno wielkie splunięcie w pysk wszystkim, którzy nawet nie lubią, ale mają zwyczajnie ciepłe myśli na temat uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gdyby ta gra była chociażby technicznie dobra, to może by się to przełknęło. Ale technicznie jest ona tak dobra jak kondom, który pęka na samą myśl o seksie. AI kompletnie nieobecne, detekcja kolizji działająca wybiórczo, tak samo zresztą jak zasięg widzenia naszych wrogów. System skradania był o wiele bardziej złożony i skomplikowany w Metal Gearze z poprzedniego tysiąclecia, a cała ścieżka tego skradania była poprawna tylko jedna. Star Wars Outlaws to nie dzieło artystów, grafików czy programistów, którzy chcieli nam przekazać dobrą grę. To dzieło księgowych i marketingu, którzy liczyli na szybkie słupki sprzedaży, bo przecież Gwiezdne Wojny muszą się sprzedać. No ale się nie sprzedały, a ich plan się wziął i na głupi ryj wyjebał. I bardzo kurwa dobrze. A zwycięzcą głównej kategorii jest... werble proszę... Star Wars Outlaws! Tak jest! Ta gamingowa abominacja to najgorsze, co spotkało naszą wybitną komisję tego roku. Nawet cringe'owy Veilguard udało się ukończyć, podczas gdy ukończenie Outlawsa wywołało w komisji takie westchnięcie z ulgą, że to już koniec. Jakby zerwało się plaster, albo takiej ulgi, gdy jak wracasz do domu po zjebanym dniu w pracy i widzisz, że sąsiadowi padło sprzęgło. Jest to gra tak wspaniała, że krążą plotki, że rzekomo miała być dorzucona w promocji do papieru toaletowego. Turbościer! Ale producent papieru uznał, że na takiej promocji może tylko stracić wizerunek, bo nikt nie kupuje papieru toaletowego razem z gównem, a takiej sztuki to nawet ich papier nie zetrze. A ściera wszystko z tynkiem ze ścian włącznie. A więc powtórzmy wszystkich zwycięzców dzisiejszego plebiscytu. Krab firma roku za swoje wybitne osiągnięcia Ubisoft. Krab krok w tył za niesamowite cofnięcie się w rozwoju Rocksteady's Suicide Squad Kill the Justice League.
Uśmiech bąbelka, I'm in love with your dead grandmother, bo nawet to jest lepsze niż Diablo 4. Krab sprzęt roku, PlayStation 5 Pro za absolutnie niepotrzebny sprzęt, wyceniony na absolutnie absurdalną kwotę. Krab Live Service, Concord, który najwyraźniej był dla nas zbyt dobry, byśmy mogli go docenić. Krab słowo roku, Grifter, którego znaczenia nie zna nikt z tych, co go używają. Brawa dla nich. Krab roku, Star Wars Outlaws, który pięknie pokazał, jak niepotrzebną na rynku jest firma Ubisoft. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. I na tym kończymy nasz plebiscyt The Crab Awards 2024. Ja jestem Arkadikus i byłem waszym prowadzącym. Dziękujemy wszystkim patronom oraz wspierającym na YouTubie, jak i subskrybującym na Twitchu. Jesteście kochani. Wszystkim wam życzę samych dobroci w 2025 roku i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Chyba że będę w więzieniu. Ale pomijając to, jestem pewny, że zobaczymy się za rok, bo ten rok w gamingu zapowiada się równie dobrze jak poprzedni. Ale pamiętajcie, to najlepsze czasy gamingu ever. Trzymajcie się ciepło. Cześć!